Wszystko poniszczone, zobaczcie. Woda jest to niezbędny element do naszego życia, ale czasami zdarza się, że zamienia się ona w bardzo niebezpieczny żywioł. W tym momencie przyjechaliśmy do Dimchai, czyli popularnego wśród zarówno mieszkańców, jak i turystów miejsca z restauracjami na wodzie. Słuchajcie, przez 2 dni był tak intensywny deszcz, że te restauracje zostały zalane i przyjechaliśmy zobaczyć, w jakim są stanie i jakie są zniszczenia. Także zapraszam do oglądania. To, co tutaj widzicie, to jest zapora. Za zaporą znajduje się zbiornik retencyjny, jezioro zaporowe i tam gromadzona jest woda. Ale w ostatnim czasie było tak dużo deszczu, że aby uniemożliwić zalewanie Alani, dzielnicy m.in. Oba Tosmur, po prostu upuszczono trochę tej wody, która popłynęła rzeką Dim, no i rozlała się po okolicznych restauracjach. Tak to wygląda z drugiej strony. Widzicie, tutaj mamy tamę i praktycznie woda jest do samego końca. Także musieli upuścić, żeby po prostu uchronić mieszkańców Alani przed zalaniem. To jest jedno z moich ulubionych miejsc, żeby przyjechać na wycieczkę rowerową. Tutaj z góry możecie zobaczyć, jak zalało. Panowie tutaj mówią, że dzisiaj jest dosyć niski poziom. Wczoraj wyglądało to zdecydowanie gorzej, czyli musieli już zamknąć tamę i powoli ta woda opada, ale zniszczenia są ogromne. Spójrzcie na to, słuchajcie, jak to wygląda wszystko. Tutaj dosłownie zawsze siedzieliśmy i jedliśmy śniadania, obiady, a teraz ale wylało. Zobaczcie, jaka tragedia dla tych ludzi. Tam to miejsce nasze ulubione, słuchajcie, tam zawsze siedzieliśmy i jedliśmy. Teraz przestało istnieć. Jest pod wodą. Zobaczcie, jak zaczęło teraz padać. Mamy bardzo intensywne opady deszczu w Alani. Ostatni raz takie deszcze były bodajże w 2018 roku. Wcześniej było to tutaj normalne, ale później te deszcze ustały, natomiast no, w tym roku mamy masakrę. Uciekam. Nawet nie mogę nagrywać, bo już mi telefon zamógł. Tak wyglądam po dosłownie minucie na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie będę chora, bo moje buty są całkowicie przemoczone, moje ubrania są całkowicie przemoczone. Także doceńcie nagrywanie dla was tego filmu.
Normalnie ta rzeczka jest bardzo niewielka. Zobaczcie tu biedne te kaczuszki, jak one sobie nie dają rady w ogóle. Część restauracji, szczególnie tych na dole, zostało doszczętnie zniszczonych i prawdopodobnie nie podniosą się przed rozpoczęciem sezonu, dlatego że sezon mamy już w kwietniu, a zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Spójrzcie, taki ciężar, a zostało to wszystko przeniesione pod most. Słyszałam, że gdzieś tam w ogóle takie mosty zostały zerwane i też koleżanka mi przed chwilą pisała, że te beczki, które tutaj widzicie, one się poodczepiały i po prostu do morza na plażę zostały przeniesione, czyli kawałek drogi. Naprawdę musiała to być ogromna siła i ogromny żywioł niszczycielski. Przykro się na to patrzy, naprawdę. Ludzie potracili swoje biznesy, dorobki życia. Dla tych, którzy nigdy na Dimchai nie byli, tak to właśnie wyglądało wcześniej. Bardzo przykry widok, naprawdę strasznie jest to smutne. Jedno z bardziej znanych miejsc, czyli restauracja Hilal Piknik. Zobaczcie, jak jest zniszczona. Co prawda tam widzę, że remontowali, więc w ogóle biedni ludzie. Aż boję się, słuchajcie, chodzić po tym moście. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Normalnie to jest bardzo wąskie. Jak teraz się rozlała ta woda, a w ogóle morze jaki brzydki kolor ma i jak jest zburzone. Tą rzeką wszystko spłynęło do morza. Cały ten brud. A tam mamy Alanię. Mamy godzinę 20 i niestety sytuacja na zewnątrz nie uległa poprawie. Być może będziecie słyszeli odgłosy deszczu, dlatego że w dalszym ciągu bardzo intensywnie pada i zgodnie z prognozą pogody ten deszcz ma występować przez całą noc. Dopiero jutro będzie poprawa pogody, wyjdzie słońce i zakończą się te wszystkie opady. Mam taką nadzieję. I słuchajcie, ja odkąd przeprowadziłam się do Turcji, do Alani, a to już jest ponad 4 lata, to pierwszy raz jestem świadkiem takich sytuacji. Czy to zalewania właśnie ulic miasta, czy wylewania rzeki Dim. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to była konieczność, z tego względu, że po prostu nagromadziło się tak dużo wody, że gdyby nie dokonano tego zrzutu z tamy, mogłoby dojść do powodzi i jeszcze większych uszkodzeń, jeszcze większego kataklizmu tutaj. Natomiast co mnie zastanawia, dlaczego ci restauratorzy nie dostali takiej informacji o podjętych działaniach, o tym, że właśnie będzie dokonany taki zrzut, ale dzisiaj rozmawiałam z jednym z właścicieli tych restauracji, on powiedział, że wszystko działo się w tak ekspresowym tempie, że po prostu nie było na to czasu. Prawda jest też taka, że te restauracje nie do końca są tam legalnie. Na początku ci właściciele otrzymali pozwolenie na zrobienie takich małych miejsc piknikowych, natomiast z czasem one zaczęły się rozrastać, a jak wiemy, przy korycie rzeki, przy brzegach rzeki, no nie powinno się stawiać budynków, nie powinno się stawiać właśnie tego typu restauracji, tym bardziej jeżeli tam jest tama. Ale jesteśmy w Turcji, nikt na to albo nie zwrócił uwagi, albo po prostu machnął na to ręką i ci restauratorzy za to będą musieli zapłacić. Z tego względu, że mimo tego, że mają ubezpieczenie, to te ubezpieczenia nie obejmują powodzi i wszystkie szkody będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. Także tutaj od razu prośba z mojej strony, że jak przyjedziecie w okresie letnim
na pewno te restauracje już będą ponownie otwarte, będą odnowione, to po prostu wybierzcie się i miło spędźcie tam dzień, a przy okazji wesprzyjcie tych inwestorów, tych właścicieli, dlatego że jest to wielka tragedia dla nich i jest mi naprawdę przykro. Dim Chai jest takim miejscem, do którego ja mam ogromny sentyment i do którego bardzo często się wybieram, także i Wam zdecydowanie polecam. Z tego co widziałam, to pojawiła się informacja, że podjęto decyzję o ewakuacji najbliższych domów mieszkalnych, które znajdują się właśnie w pobliżu rzeki. Mam nadzieję, że po prostu od jutra ta sytuacja zacznie się normować i zapomnimy o tych takich bardzo, bardzo intensywnych opadach deszczu. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak Dim Chai wygląda w takiej milszej odsłonie, jak wygląda to właśnie w okresie letnim, to odsyłam Was do tego filmu. Dziękuję, że spędziliście ten czas ze mną i do zobaczenia, mam nadzieję, pod tureckim słońcem. Buziaki, papa!